Modrzewska z rewolucji. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Traktor Studio. Nazywam się Dominika Lichy i w dzisiejszym odcinku dedykowanym Helenie Modrzejewskiej i jej amerykańskiej karierze opowiem Wam, za ile Modrzewska kupiła szekspirowski Arden, co przewoziła w wagonie Polska oraz jak nazwała swoje 2 aligatory. Zapraszam. Helena Modrzejewska otrzymała od dyrektorów teatru w San Francisco tylko 2 próby na to, żeby pokazać, na co ją stać. I kiedy Helena pojawiła się u nich na scenie, od razu przekonała ich do siebie. 2 dyrektorów wzięło ją pod swoje skrzydła, dało czas, żeby ona się przygotowała do tego, aby zadebiutować w późniejszym terminie. I Helena ten czas wykorzystywała po to, żeby jak najlepiej przygotować się do debiutu. Chciała pokazać się z absolutnie i jak najlepszej strony, żeby od razu zaskarbić sobie serca publiczności, krytyków, recenzentów. Natomiast jeżeli chodzi o debiut, ona go jeszcze trochę odciągała w czasie, ponieważ chciała się jak najlepiej przygotować, aby występując po raz pierwszy na scenach amerykańskich zrobić jak najlepsze wrażenie. W związku z tym ona nie miała już w ogóle właściwie pieniędzy na to, żeby żyć w San Francisco sama. Jej mąż, który był na farmie daleko od niej, zupełnie nie zarabiał, więc ona też nie mogła w nieskończoność przesuwać tego debiutu. Sprzedała już właściwie wszystkie kosztowności, które przywiozła ze sobą z Polski. Sprzedała ubrania, koronki, stroje, kapelusze, biżuterię. Natomiast już przed samym debiutem, z tego co zostało zapisane, ona chodziła nawet głodna spać, ponieważ nie miała już na jedzenie, na kolację. Natomiast faktem jest, że ona jeszcze językowo nie była na najlepszym poziomie, nie do końca rozumiała, co jej partnerzy mówią na scenie, nie do końca rozumiała, co sama mówi. Nie rozumiała Amerykanów praktycznie w ogóle, ponieważ ona uczyła się angielskiego z zupełnie innym akcentem. Natomiast jej akcent podobał się Yankeesom, także nikt nie robił problemu z tego powodu, że ona mówiła z akcentem i też nie do końca rozumiała to, co się wokół niej dzieje. Problem był z jej nazwiskiem, ponieważ Modrzejewskiej nikt nie potrafił wymówić. Niektóre wersje jej nazwiska, które pasowały na scenę francuską czy niemiecką, nie pasowały na amerykańską, ponieważ na przykład kojarzyły się z Madagaskarem. W końcu wymyślono, że będzie Modrzewską, Heleną Modrzewską, hrabiną Bozenta, wielką artystką scen cesarskich. I tak ją na afiszach zapowiadano. Nie pozwoliła swojemu mężowi przyjechać na jej debiut, towarzyszył jej Sienkiewicz. Zapewne uważała, że mąż nie jest na tak trudne sytuacje. Natomiast Sienkiewicz mógł przy okazji jej debiutu napisać wspaniałe recenzje i te recenzje wysłać do Polski. Dlatego tak ważne było, aby on przy niej był. Właściwie przed debiutem Helena najbardziej bała się, że zapomni tekstu, a w związku z tym, że angielski nie był jej dobrze znany, nie mogłaby się ratować, mówiąc innym tekstem. I kiedy Helena jest już przygotowana najlepiej jak tylko może na tamten moment, do debiutu dochodzi i po premierze pisze do męża jedno słowo w telegramie: zwycięstwo, i podpisuje się Modrzewska. Helena otrzymuje w odpowiedzi list gratulacyjny od aktorów w Warszawie, natomiast warszawska Mucha pisze satyrycznie odpowiedź za Helenę. Warszawska komedia, jestem tu bardziej czczona niż w Warszawie, nie wrócę, pocałujcie mnie gdzieś. Także ten konflikt między aktorami warszawskimi a Heleną był też odpowiednio czytany przez warszawską prasę. I właśnie w ten sposób skomentowały gratulacje zespołu warszawskiego, który dał przecież w kość Helenie. I tak Helena Modrzejewska, właściwie Modrzewska, zaczyna amerykańską karierę z wielkim hukiem. Od razu właściwie uznawana jest za jedną z najlepszych gwiazd, które pojawiły się w historii sceny teatralnej w Stanach. Na pewno nie przewidzi, że powstanie na jej temat największa w dziejach biografia, która będzie dotyczyła wyłącznie amerykańskiej kariery modrzewskiej, która będzie miała ponad 1000 stron i będzie poświęcona tylko jednej artystce. W każdym mieście, w którym Helena się pojawia, w każdym znaczącym mieście odnosi niebywały sukces. Powstaje o niej masa recenzji, których sama jeszcze nie rozumie. Natomiast jakby nikt nie ma wątpliwości, z kim mają do czynienia. Pomimo akcentu, pomimo, podejrzewam, nie aż tak organicznej gry, jaką Modrzejewska miała grając w polskim języku,
I tak wróżono jej oszałamiającą karierę i tak uznawano ją za niebywałą artystkę, której dawno nie było na amerykańskich scenach. Kiedy Helena ma 37 lat, jest już uznana za jedną z najlepszych artystek, aktorek na świecie, czuje, że musi zacząć grać role takie jak Ofelia, Julia, role młodych dziewczyn, po to, żeby przejść przez jak największą ilość ról szekspirowskich i zapisać się w historii jako właśnie aktorka tragiczna szekspirowska oraz przygotować jak największy repertuar po to, żeby potem ruszyć do Anglii i zacząć grać w Londynie. Oczywiście jej sukces w Ameryce nie przechodzi bez echa. W Warszawie gryzie ludzi to, że ona właściwie od razu osiągnęła taki sam sukces jak w Polsce, ale piszą o scenach amerykańskich poza scenami w Nowym Jorku jako o scenach prowincjonalnych, a o jej roli w Polsce jako o pożytecznej w teatrze. Także ten konflikt między Modrzejewską a aktorami, czy też krytykami, ludźmi, którzy zajmowali się teatrem, wciąż trwał. I oczywiście potem Helena, wracając do Polski, będzie musiała za każdym razem udowadniać, że jest świetna i że jej zasługi w stosunku do polskiej sceny nie zmniejszyły się na przestrzeni lat. Oczywiście Helena też popełnia różne gafy, między innymi kiedy pojechała do Nowego Jorku grać, powiedziała, że właśnie w Nowym Jorku poznała w ciągu godziny więcej wykształconych osób niż przez miesiąc grania w San Francisco, co oczywiście oburzyło publiczność w mieście, w którym debiutowała, ponieważ oni ją przyjęli chyba najlepiej jak tylko się da. Przyjęli ją bardzo ciepło, serdecznie, okazali jej bardzo dużo szacunku, więc no tutaj popełniła taką gafę w wywiadzie. Innym razem na przykład odmłodziła się o 6 lat, co potem chyba się nie sprawdziło, bo ostatecznie Amerykanie myśleli, że jest młodsza o 4. Natomiast jeżeli chodzi o jej syna, który towarzyszył jej w Stanach, ona zaczęła mówić w wywiadach, że to jest jej brat młodszy. Natomiast Rudolf podczas któregoś wywiadu wygadał się, no i wyszło na jaw, że nie jest to młodszy brat, tylko jej syn, więc tutaj już też potem nie mogła kłamać na ten temat. W Nowym Jorku, który najbardziej liczył się, jeżeli chodzi o mapę teatralną Stanów Zjednoczonych, Helena właściwie od razu też debiutuje z wielkim sukcesem. Ona też miała świetną reklamę, jej impresario naprawdę zrobił wielką pracę, żeby jak najlepiej ją wypromować. I okazało się bardzo szybko, że to właśnie Modjeska zbiera największą widownię. Dużo większą niż gwiazdy, które już długo grały w Ameryce. Jej widownia była zawsze pełna, bilety sprzedawały się właściwie od razu na jej spektakle. Natomiast jej ogromny sukces i jej ogromna popularność nie przekładała się w początkowym okresie na finanse. Ona nadal nie zarabiała pieniędzy, ponieważ musiała inwestować w kostiumy. Tak jak w Polsce było wcześniej, tak samo w Stanach, to ona była odpowiedzialna za kostiumy, w których gra. Ale co jest ważne, jej projekty kostiumów były wzorem dla Amerykanek. Bardzo szybko stała się taką ikoną mody wśród właśnie amerykańskich kobiet. Natomiast praca była bardzo podobna jak właśnie na prowincji polskiej, tak jak w Bochni, w Czerniowcach, czy kiedy początkowo grała w Krakowie. Była odpowiedzialna za bardzo wiele aspektów. Pracy było też mnóstwo, ciągle podróżowała. Podobnie jak w Polsce, zresztą w Stanach też nie było stałych w tamtym okresie zespołów aktorskich, więc ona grając codziennie czy 2 razy dziennie musiała się jeszcze w międzyczasie przemieszczać. Musiała odbywać oczywiście próby z nowymi zespołami, w nowych dekoracjach, na nowych scenach, więc no, pracy było bardzo, bardzo dużo. Oczywiście język też stanowił duży problem, ponieważ ona jeszcze nie do końca rozumiała to, co się do niej mówi i też co sama mówi w rolach szekspirowskich. Dlatego no, pracy miała mnóstwo w tamtym okresie. Niestety jej mąż nie zarabiał pieniędzy, więc nie mógł jej towarzyszyć. Towarzyszył jej tylko syn. Jeżeli chodzi o relacje z Sienkiewiczem, to podobno Helena spotkała się z nim po raz ostatni w Bostonie. Oczywiście wokół tego spotkania
narosło bardzo dużo plotek. Faktem jest, że Sienkiewicz wrócił po tej wizycie u Modrzeskiej do Europy. Jej mąż mógł odetchnąć z ulgą, ponieważ jego największy rywal wrócił za ocean, więc ta odległość między jego żoną a potencjalnym kochankiem była bardzo duża. Oczywiście Sienkiewicz w listach nie zostawiał suchej nitki na mężu Heleny, a Heleną wciąż się zachwycał i jako kobietą, i jako aktorką. Zresztą nie tylko Sienkiewicz uciekł do Polski, ponieważ pozostali mieszkańcy farmy założonej przez artystyczną bohemę warszawską właściwie się już też rozjechało. Farma została sprzedana przez Karola, stracił kilkanaście tysięcy dolarów na tej inwestycji. Bardzo szybko okaże się, że Modrzeska zrewolucjonizuje scenę amerykańską, ponieważ ona wymyśla system podróżowania zupełnie inny niż był znany aktorom dotychczas. Otóż ona wynajęła ze swoim impresario specjalny wagon, w którym wozi zespół, z którym gra na scenach w różnych częściach Ameryki, dzięki czemu była w stanie zagrać o wiele więcej spektakli w jednej trasie niż inni aktorzy, niż inne gwiazdy. Ona też dużo bardziej odpoczywa w trakcie podróży niż wcześniej. Też nie musi ciągle próbować z nowymi zespołami aktorskimi, tylko ma przy sobie swój stały zespół. No i podobno Modrzejewska w swoim wagonie przewoziła nawet aligatory 2, które otrzymała w prezencie. Jednego nazwała Jaś, drugiego Kasia. Podobno nawet chciała te aligatory zabrać ze sobą do Polski, ale całe szczęście nie przewiozła ich przez ocean. Pewnie w którymś momencie, kiedy urosły, po prostu je gdzieś oddała. Jeżeli chodzi o kwestie towarzyskie, to Modrzeska też od razu właściwie, mając status gwiazdy, jest zapraszana na najlepsze przyjęcia i obraca się wśród i polityków, i artystów najwyższego szczebla. Nawet sama w którymś momencie mówi, że już nawet nie ma czasu na granie ani na sikanie, ponieważ ciągle jest zapraszana właśnie na bankiety, przyjęcia. I właściwie to był pierwszy moment, kiedy Modrzeska zaczęła na tyle dobrze zarabiać, że spłaciła z mężem wszystkie długi, które musieli zaciągnąć, żeby Modrzeska w ogóle mogła zacząć pracować, ponieważ zaciągała pożyczki u na przykład znajomych Polaków mieszkających w Ameryce po to, żeby kupić sobie kostiumy. I to był moment, kiedy ona już mogła to wszystko spłacić również długi za farmę, i zacząć normalnie funkcjonować i nawet oszczędzać. Kiedy Helena ma 39 lat, jest rok 1879, wraca do Polski, zaczyna budowę domu na Antałówce w Zakopanem, w którym zamierza odpoczywać między kolejnymi trasami. Zresztą ma takie marzenie, że kiedy zrezygnuje już z grania, właśnie zamieszka w Zakopanem. To się nigdy nie udaje, ponieważ Modrzejewska do końca życia będzie intensywnie pracować. W międzyczasie jej amerykański impresario miał załatwić pierwszą jej trasę w Londynie, o którym cały czas marzyła. Niestety z jakiegoś powodu on tego nie robi i Helena najbardziej boi się, jak zareaguje na to Warszawa, ponieważ boi się, że po prostu będą się cieszyć, że coś jej się nie udało. No i faktycznie tak jest. Kiedy do warszawskich krytyków i osób nieprzychylnych Modrzejewskiej dochodzi informacja, że ona nie zagra tego roku w Londynie, to stwierdzają, tak to komentują, że po prostu Warszawa i Londyn jako jedyne miasta znają się na teatrze, nie to co Ameryka. W związku z tym, że Helenie właśnie nie udało się sezonu rozpocząć w Londynie, ona jedzie do Warszawy na gościnne spektakle, i musi udowodnić, że nadal jest dobrą aktorką. Niestety dorosła publiczność, aktorzy, krytycy są bardzo sceptycznie do niej nastawieni. Ma poparcie wśród młodzieży, wśród studentów, zresztą jak zawsze. Młodzi ją uwielbiają. Broni jej również Sienkiewicz w swoich felietonach. Natomiast w prasie pojawiają się takie informacje, że doszlifowała swój warsztat przed najmniej artystyczną publicznością na świecie. Ale to, co się nie zmienia, to tłumy przed teatrem, tłumy przed kasą. Podobno były bójki nawet o bilety na jej spektakle, w związku z czym musiała interweniować policja i rozdzielać ludzi, którzy walczyli o to, żeby dostać się na spektakl. Helena daje wywiady, mówi, że to niechęć sławy pcha ją coraz wyżej,
ale chęć doskonalenia się w swoim zawodzie i w swojej sztuce i że właśnie sztuka jest jej bożyszczem, czyli właściwie niewiele się zmieniło w trakcie jej kariery. Wartości wciąż ma te same, ale wydaje mi się, że to już był też taki powoli moment, kiedy sława i chęć imponowania ludziom, nie wiem, popularnością, właśnie statusem gwiazdy, przestawał mieć dla niej znaczenie. Wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu już wszystko udowodniła, co mogła udowodnić. Przez cały okres kariery to, co Helena właściwie zawsze robiła, to wspierała osoby, artystów, którzy byli w gorszej sytuacji materialnej od niej. Wspierała finansowo całą swoją rodzinę, brała na wychowanie dzieci, swoich sióstr czy też braci. Wspierała też instytucje, na przykład Teatr Polski w Poznaniu, który był mocno germanizowany. Przeznaczała większe fundusze niż niejeden arystokrata, który tam mieszkał. Wspierała różne stowarzyszenia, prowincjonalnych aktorów, którzy żyli w ogromnej biedzie. W Zakopanem dała fundusz na powstanie szkoły koronkarstwa dla dziewcząt. Także jeżeli tylko mogła, to tworzyła koncerty, spektakle charytatywne, gdzie wszystkie fundusze szły właśnie na wsparcie osób pokrzywdzonych, czy jakimś kataklizmem, czy biedą. Helena rusza na Londyn. Przez 6-7 godzin dziennie w Londynie uczy się angielskiego bez amerykańskiego akcentu, co też jest taką koronkową pracą. Boi się, że nie odniesie sukcesu w Londynie, boi się publiczności, też nie do końca zachwyca ją ten kraj, ludzie, miasto, klimat. Raczej czuje, że nie będzie chciała tam zostać na długo. Debiutuje na londyńskiej scenie, odnosi sukces, natomiast ten sukces już nie cieszy jej w takim stopniu jak wcześniejsze osiągnięcia. Tęskni za Warszawą, nawet mówi, że po którymś tam przedstawieniu najbardziej chciałaby się teleportować z Londynu na Chorzą w Warszawie. Tęskni też za swoimi przyjaciółmi, którzy byli w Polsce. Także wydaje mi się, że ona już dochodząc do 40 roku życia niekoniecznie chciała żyć w takim trybie, w jakim dotychczas żyła i coraz bardziej zwracała uwagę na inne wartości niż właśnie kariera, rozwój kariery. Kiedy Helena ma 40 lat, ma najlepszy okres w swoim życiu. Zdobyła właśnie scenę, którą było najtrudniej zdobyć, czyli scenę w Londynie, w państwie, które należy do Szekspira, w jego oryginalnym języku i właściwie już nic więcej nie była w stanie zrobić na tamten moment. Mówi, że nie jest w stanie cieszyć się tym sukcesem, nie jest w stanie cieszyć się już oklaskami, recenzjami, pochlebnymi opiniami, ponieważ po pierwsze wciąż wymaga od siebie coraz więcej i jakby to podejście takie ambicjonalne, wymagające, ono zupełnie nie zmalało, natomiast jakby realnie, obiektywnie ona nie była w stanie już więcej osiągnąć w aktorstwie. To, co ona też zawsze podkreślała, to to, że właściwie od samego początku jej życia wydawało jej się, że jest w stanie osiągnąć wszystko i że wszystko osiągnie. I właściwie nie wiem, skąd wzięło się takie nastawienie, czy to faktycznie była kwestia książek, które czytała, czy po prostu ogromna wiara w swoje możliwości, ale faktem jest, że właściwie osiągnęła do 40 roku życia coś, czego żadna polska aktorka nie osiągnęła i też coś, co niewiele aktorek na świecie zdobyły. Więc ta pewność, ta wiara w to, że może faktycznie osiągnąć najwyższe szczyty, pomogła jej zdobyć wszystko, co najlepsze w tym zawodzie właśnie przed 40. Natomiast to oczywiście przekładało się na jej zdrowie, ponieważ ona była już bardzo zmęczona ciągłą nauką obcego języka, akcentem odpowiednim. Była to bardzo żmudna praca i też to, co ona powiedziała, to to, że grając w języku angielskim ona czuje się tak sztucznie, jakby nie miała nosa, tylko protezę. I wydaje mi się, że to jest bardzo słuszne porównanie, ponieważ być może ona, nie grając po polsku, nie czuła się tak organicznie, tak naturalnie
jak właśnie grając w obcym języku. Ona też wyznała, że prowadzi właściwie dwa życia, jedno prywatne, osobiste, drugie sztuczne, czyli podejrzewam, że mówiła o jakby odgrywaniu roli gwiazdy w świecie i że często jest tak, że to sztuczne życie bierze zbyt poważnie, traktuje zbyt poważnie, w związku z tym ono robi się bardzo ciężkie dla niej. Jest tego po prostu za dużo. I wydaje mi się, że to jest właśnie to przekleństwo odgrywania dla świata roli wielkiej osobistości, wielkiej gwiazdy, wielkiej celebrytki, kiedy tak naprawdę nie ma się na to żadnej ochoty, kiedy tego się w ogóle nie czuje, bo ma się inne priorytety. No ale żeby grać, żeby móc zarabiać, żeby móc pracować, trzeba po prostu odgrywać jakąś rolę w społeczeństwie, co jest po prostu męczące na dłuższą metę. Kiedy Helena odnosi sukces w Londynie, też już całkowicie odpuszcza myśl, żeby jeszcze pojechać do Francji czy do Niemiec, aby tam zdobyć sceny europejskie, ponieważ tak naprawdę w Europie wtedy najbardziej liczyła się scena angielska. Na innych scenach musiałaby znowu uczyć się innego języka, na przykład francuskiego czy niemieckiego, co dla niej już było zupełnie niepotrzebne, ale też myślę przekraczające jej możliwości, chęci nauki kolejnego obcego języka. No już to nie miało w ogóle żadnego sensu. Jej pierwszy sezon w Londynie zamyka Helena 220 przedstawieniami przy pełnej widowni, nawet z dostawkami krzeseł, które nazwano krzesłami Modjeskiej, ponieważ właściwie wyłącznie u niej dostawiano krzesła, tak dużo publiki przychodziło na jej spektakle. Był to wynik niezwykły i naprawdę niewiele gwiazd było w stanie zagrać aż tyle przedstawień w sezonie. Ona miała tylko 2 tygodnie urlopu, także kolejny sezon zamknęła bardzo intensywną pracą. Natomiast ona pisze do Witkiewicza, że już nie chce wracać do Anglii, że właściwie tylko lubi Irlandczyków, ponieważ mocno się z nimi utożsamiała. Natomiast uważała, że Anglicy i Szkoci nie znają się na sztuce, nie mają czucia, bardzo dużo piją, nie lubiła ich towarzystwa. No a w związku z tym, że w Dublinie przemówiła do irlandzkiej publiczności jako do narodu, który miał podobne losy co Polacy, Times nazwał ją aktorką polityczną i zadał pytanie, kim właściwie ona chce być, czy aktorką, artystką, czy osobą polityczną. Więc jej wystąpienie bardzo się nie spodobało angielskiej prasie. Helena jednak wraca do Londynu w roku 1882. Jest już uznana za największą ozdobę scen angielskich, w związku z tym też czuje się bardzo pewnie. Na przykład rozmawia z księciem Walii podczas jakiegoś przyjęcia o tym, że w Anglii należałoby utworzyć Teatr Narodowy, gdzie byłby stały zespół, w którym ona by występowała jako największa gwiazda. Także tak, była na tyle pewna siebie, że mówiła Anglikom, jak mają grać Szekspira, po co mają grać Szekspira, dla kogo mają grać Szekspira i jak mają tworzyć teatr. Towarzysko również Helena jest tam bardzo dobrze witana. Tworzy salon w Londynie, do którego przychodzą znakomici artyści. Podobno nawet sąsiedzi Modjeskiej otwierali okna, kiedy w jej apartamencie były grane koncerty. Natomiast ona marzy, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy, osiąść w swoim świeżo wyremontowanym dworku w Krakowie, w lecie odpoczywać w Zakopanem, natomiast na scenę wracać tylko w Europie i grać wyłącznie Szekspira, już nie dla pieniędzy, ale właśnie dla własnej przyjemności. Warszawska prasa bardzo negatywnie wypowiada się na temat jej zasług w świecie i na temat jej sukcesów w świecie, który był szeroko opisywany w gazetach. Kiedy do Polski trafiały wycinki właśnie z recenzji, z gazet na temat sukcesów Modjeskiej, prasa nie dawała im wiary. Pisano o tym, że jest to po prostu zwykła reklama, że na pewno w rzeczywistości aż takich sukcesów nie osiągnęła. Także za każdym razem, kiedy o Modjeskiej pisano, czy to w Anglii, czy to w Europie, czy w Ameryce,
w samych superlatywach, to u nas starano się to interpretować tak, jakby była to wyłącznie zasługa właśnie reklamiarstwa, a nie faktycznego talentu czy zasług Heleny. Złośliwi piszą, że nie urodziła się ani w Krakowie, nawet w Tarnowie, tylko w Sanguszkowie. Helena oczywiście te anonimy nie obchodziły, ponieważ jak wiadomo nikt się pod nimi imiennie nie podpisywał, albo niewiele miało na tyle odwagi. Natomiast myślę, że nie było to zbyt przyjemne dla niej, ale tak jak mówię, no ona kontynuowała swoją misję, nadal pracowała. W Ameryce nie byli w stanie wyjść z podziwu, jak żelazny ma charakter i jak wiele jej organizm jest w stanie przejść, ponieważ w Ameryce, już będąc po 40 roku życia, nadal grywała 8 spektakli tygodniowo, wciąż była w podróży, a podobno wyglądała świetnie, świeżo, zachwycająco i w ogóle nie było czuć po niej zmęczenia. Natomiast Helena już z roku na rok coraz bardziej to zmęczenie czuła, więc miała takie obawy, jak długo będzie w stanie wytrzymać taki tryb życia. To był też moment, kiedy ona za $750, czyli równowartość kwoty, którą otrzymywała za zagranie 2 spektakli, kupiła 100 akrów ziemi w kanionie Santiago. To było miejsce, w którym najpierw zakochał się Sienkiewicz i kiedy Helena je zobaczyła, również totalnie się nad nim rozpłynęła. To był też taki obszar jeszcze dziewiczy, nie do końca zaludniony. Helena wykupiła działkę ze strumieniem, z lasem dębowym. Podobno było to przepiękne miejsce, wokół którego dopiero później zaczęły się rozwijać miasta. Podobno nazwano na jej cześć stację kolejową stacją Modjeska, zresztą jak mnóstwo innych w Stanach obiektów. Modrzejewską też trochę męczyło to ciągłe reklamowanie jej osoby. Tworzono tam reklamę wokół różnych kłamstw na jej temat. Między innymi wymawiano publice, że ona, nie wiem, świetnie pływa, ujeżdża konie, kocha psy, co było w ogóle jakąś totalną bzdurą. Ona też nie pozwalała, żeby w ten sposób ją reklamowano. Natomiast no, tam tak funkcjonował teatr, że reklama, zapowiedzi gwiazd musiały być bardzo intensywne, wchodzące w oczy. I właśnie dzięki temu impresario mógł zapewnić ogromną publiczność na każdym spektaklu. Helena natomiast chciała dawać publiczności to, co daje na scenie, no ale bez takiej reklamy podejrzewam, że po prostu dużo mniej osób przechodziłoby na jej spektakle. Helena już podróżowała po Stanach wagonem Polska, w którym była świetnie urządzona, woziła świeże kwiaty, najlepszą porcelanę, piękne zastawy, przyjmowała tam najlepszych gości. Chciała stworzyć miejsce, w którym czuje się jak w domu, w którym czuje się jak królowa. Modjeska wagonem Polska przejedzie kilkanaście tysięcy kilometrów po Stanach i znienawidzi karierę amerykańskiej gwiazdy właśnie ze względu na intensywność pracy, na tryb pracy i na to, że no, musi wciąż udowadniać to, kim jest. Modjeska nie tylko angażowała się w kwestie społeczne, polityczne, ale również popierała m.in. feministki w Stanach, które na przykład walczyły o to, żeby kobiety mogły palić papierosy. Zresztą Modjeska paliła jak smok. To nawet jej pierwsze spotkanie z Karolem Chłapowskim, czyli mężem Modrzejewskiej, rozpoczęło się właśnie od wspólnego palenia papierosów, więc no, wtedy funkcjonowała taka narracja, że mężczyźni palą papierosy, ponieważ pomaga im to na trawienie i właśnie oficjalnie na łamach prasy Modjeska poparła feministki w tych postulatach, aby kobiety mogły palić i powiedziała, że skoro mężczyźni palą dla lepszego trawienia, to kobiety również mogą palić w tym celu. Po którymś z kolei amerykańskim turze Helena wraca do Zakopanego na oficjalne, szumne otwarcie willi Modrzejów. Podobno zaprosiła swoich sąsiadów, którzy zachwycali się, zwłaszcza kobiety, jej oryginalnymi strojami. Zaprasza również swoich przyjaciół, krakowskich artystów. Pojawia się wśród nich Paderewski, którego talent od razu dostrzega Helena. Ona mu proponuje, żeby ten przerwał naukę w Polsce i wyjechał do Wiednia.
On podobno powiedział, że nie ma na to pieniędzy, w związku z czym Helena pomogła mu finansowo, zorganizowała charytatywny koncert w tym celu i faktycznie Paderewski mógł potem kontynuować naukę w Wiedniu. Natomiast jeżeli chodzi o Zakopane, to Helena czuła tam się świetnie, była bardzo lubiana przez swoich sąsiadów, z którymi bardzo często rozmawiała, przyjmowała ich u siebie. Podobno ubierała góralskie stroje, tańczyła z Bujnickiego przy ognisku razem z nimi, więc no, czuła się jak w domu wśród swoich. Po tej imprezie, która otwierała Modrzejów, został z nimi Paderewski, który też umilał im wieczory, grając na fortepianie, organizując koncerty dla miejscowych. I tak Helena przeżyła ze swoją rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi piękne lato w swojej willi. Kiedy Helena Modrzejewska wraca po raz któryś już do Ameryki, chce zrobić coś wyjątkowego, zakłada swój teatr, staje się dyrektorką tego teatru i planuje stworzyć teatr ambitny, taki, którego Ameryka jeszcze nie widziała. Sprowadza najlepsze kostiumy, stroje z Paryża, z Londynu dla siebie i dla innych aktorów. Tworzy bardzo ambitny repertuar, głównie złożony z Szekspira. Próby do spektakli trwają dużo dłużej niż zwykle, natomiast kiedy trasa się rozpoczyna, bardzo szybko okazuje się, że przedstawianie tych spektakli jest całkowicie nieopłacalne. Z bardzo drogimi dekoracjami, z bardzo dobrymi aktorami, którzy też więcej pieniędzy oczekują. Te spektakle są tak kosztowne, że po prostu nie opłaca się ich grać. Wpływ do kasy właściwie jest równy temu, ile oni wydali na stworzenie tych sztuk. Natomiast Ameryka docenia pomysł Heleny, nazywają ją Irvingiem w spódnicy, co nie jest dla Heleny wcale miłe, porównanie do jej konkurenta. I mówią, że był to jeden z najlepszych teatrów amerykańskich w tamtym okresie. Natomiast Helena, doświadczając tego, że na przykład w Nowym Jorku traci 30 000, że po całym sezonie, który oczywiście wymaga bardzo dużo od niej pracy, nie zarabia absolutnie nic, jest zmuszona zrezygnować z własnego dyrektorstwa, ponieważ po prostu nic by nie zarabiała przy ogromnym wkładzie własnej pracy. Modrzewska po raz pierwszy zostaje babcią w roku 1887, kiedy ma 47 lat i jako babcia nadal gra Julię, babcia Modrzewska. W trasę bierze aż 6 spektakli szekspirowskich, co na tamten moment było w Stanach. Nikt sobie na to nie mógł pozwolić. Mogła sobie na to pozwolić za to właśnie Helena Modrzejewska. Może nie z tak ambitnym teatrem, ale wciąż pod swoją dyrekcją właśnie gra Szekspira, realizuje swoją misję. I nadal zachwyca ludzi swoim pięknym, młodym wyglądem. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, że jest to kobieta przed 50 rokiem życia. Zresztą dla nich właściwie dopiero po 40, odejmując 4 lata Modrzejewskiej. W tym roku również umiera mama Heleny Modrzejewskiej. W Krakowie, mając 88 lat, urodziła 4 aktorów. Jej wnuki i wnuczki również byli aktorami, także stworzyła naprawdę wielki klan, chociaż sama nigdy nie przekonała się do teatru i do teatru nie chodziła. To, co boli Helenę w tym, jak funkcjonuje teatr w Ameryce, to między innymi to, że dla publiczności nie liczy się to, jak dobry jest zespół, tylko czy gra tam gwiazda. I właściwie tylko dla tej gwiazdy przychodzą na spektakl. I tak na przykład w przypadku Modrzewskiej nie było istotne to, jakich aktorów ona zatrudni do swojego teatru, ponieważ publiczność i tak przychodzi na nią. Więc czy gra ze słabymi, czy z dobrymi aktorami, zarabiała dokładnie tyle samo, a musiała płacić na przykład więcej aktorom dobrym. Bolało ją również to, że publiczność w ogóle nie docenia Szekspira, że nie znają się na Szekspirze, że o wiele lepiej sprzedają się sztuki mniej ambitne, bardziej komercyjne, komediowe, czego ona grać nie chciała. Na łamach prasy też w Nowym Jorku między innymi powiedziała, że według niej teatr powinien mieć subwencję państwową, żeby właśnie móc grać lepsze sztuki, a nie te, które dobrze się sprzedają. I że właśnie ten tryb pracy, który wymuszał na aktorach życie w ciągłej podróży, po prostu aktorów wykańczał. I myślę, że Modrzejewska czuła to na swojej skórze, chociaż ona i tak, jeżeli chodzi o zdrowie, trzymała się naprawdę bardzo dobrze,
ale mówiła o tym, że wielu aktorów po prostu wykańcza się w trakcie. Tracą zdrowie, tracą możliwość do grania, chociaż gdyby grali w jednym mieście, mogliby grać dużo sprawniej, dużo lepiej, dużo częściej. Mówi też o tym, że brak stałego zatrudnienia degeneruje aktorów i że po prostu warunki pracy są tak niekorzystne, nawet dla gwiazd, że kariery aktorów po prostu bardzo szybko się kończą, wypalają. Natomiast jej legenda w Stanach Zjednoczonych trwa, wpisuje się między innymi w historię teatru amerykańskiego rolą Ofelii w Hamlecie, w Metropolitan Opera House w Nowym Jorku. Jest to benefic jednego z aktorów, natomiast jest to spektakl, który jest uznany do teraz za spektakl stulecia w XIX wieku, za rekord kasowy stulecia. Więc Modjeska gra z najlepszymi aktorami, w najlepszych zespołach, na najlepszych scenach. Jej kariera nadal wspaniale się rozwija, kiedy dochodzi do 50 roku życia. Jej posiadłość w kanionie Santiago jest już gotowa, Helena może tam z mężem się przenieść. Była to chyba najlepsza inwestycja, była to najlepsza inwestycja, jaką kiedykolwiek zrobili, ponieważ wartość tej działki, tej posiadłości diametralnie wzrosła. Nadal jest to przepiękne miejsce, które również będzie pracować na legendę Modjeskiej jako hrabiny i wielkiej gwiazdy. Modjeska urządza się w domu po polsku, otacza się polską sztuką, obrazami, literaturą. W ogrodzie na przykład sadzi drzewo Mickiewicza, tworzy aleję Chopina, buduje grotę Słowackiego. No i też sadzi sosnę, którą nazwie Marią po swojej zmarłej córce. I zapewne zastanawia się, czym zajmowałaby się ta dziewczyna i jakie byłyby jej losy, gdyby nie zmarła w wieku 4 lat. W tym czasie, z racji tego, że Helena była jedną z najbardziej popularnych aktorek, dostaje propozycję świetnego kontraktu za $105,000 za sezon. Ona go podpisuje, natomiast chwilę później dostaje propozycję grania w innym zespole. Wydaje się Modrzejewskiej, że dużo lepsza jest to propozycja, jeżeli chodzi o repertuar. W związku z czym zrywa ten pierwszy kontrakt, płaci $12,000 kary i na łamach prasy mówi, że woli zapłacić kilka dolarów tylko po to, żeby móc grać ambitną sztukę. I tak faktycznie robi. Będzie miała możliwość współpracy z bardzo dobrymi aktorami i ma też nadzieję, że tym aktorom tak samo zależy na graniu ambitnego repertuaru co jej, w związku z czym pchana tą nadzieją i wiarą w dobry zespół teatralny podpisuje nowy kontrakt. Niestety w związku z tym, że Helena musiała zapłacić za swoją decyzję taką karę, nie stać ją i jej męża, żeby wrócić do Europy na lato, także wakacje spędzają na swojej farmie. Helena natomiast czyta nowy kontrakt i widzi, że widnieje w nim jako główna partnerka innego aktora. I jest bardzo niezadowolona. Mówi, że absolutnie nie podpisze takiego kontraktu, ponieważ ona jest równorzędną gwiazdą. Wybucha afera na całą Amerykę, ponieważ dyrektor tego teatru wykupił jeszcze za dużo mniejszą kwotę kontrakt, który ona wcześniej odrzuciła za $50,000. I ona właśnie na łamach prasy mówi, że nie będzie dawała się sprzedawać jak gracz w baseball i absolutnie nie godzi się na sytuację, w której będzie opisywana jako czyjaś partnerka. W związku z tym kontrakt jest zmieniony, ona go podpisuje w końcu jako gwiazda równorzędna. Natomiast bardzo szybko okazuje się, że jej nadzieja, aby nie grać komercji, jej nadzieja, aby grać sztukę ambitną, jest wyłącznie jej nadzieją, bo ani jej partnerowi, ani dyrektorowi tego teatru nie zależy wcale na ambitnym repertuarze czy na bardzo dobrym zespole. Chcą po prostu zysku i świętego spokoju. Tour okazuje się spekulacją finansową. Dyrektor cały ten tour spędza w Europie, zupełnie nie angażując się w trasę. Także Helena musi przełknąć tę gorycz i chyba rozumie, że nie będzie w stanie wynieść Szekspira wyżej, tak jak ona by sobie tego życzyła w amerykańskim teatrze, ponieważ chyba niewielu osobom na tym tak naprawdę zależało. Helena kończy 50 lat, chociaż dla Polaków ma wciąż 48, dla Amerykanów 46.
No i wchodzi w taki bardzo trudny czas dla siebie. Mówi nawet o tym, że z motyla przeistacza się w poczwarę, że z młodej, uroczej kobiety w poważną matronę, co było dla niej dość nieprzyjemnym przeżyciem. Boi się również tego, że po powrocie do kraju ludzie będą bardziej obserwować i szukać zmarszczek na jej twarzy, a nie dostrzegać czy doceniać jej talentu. Ostatecznie jej humor się polepsza, zaczyna bardziej doceniać swoją potęgę, na którą zapracowała przez całe życie, jak i artystyczny dorobek i też to, co sobą reprezentuje, cały swój artyzm i twórczość. Natomiast też ma świadomość, że wchodząc w 50. rok życia, ona tak naprawdę wchodzi w bardzo trudny czas dla aktorek w ogóle, ponieważ jest bardzo mało sztuk, bardzo mało ról, które pasują wiekowo do kobiet mających 50-60 lat. Więc Helena na pewno bała się, że po prostu nie będzie już mogła grać ról nastolatek czy dwudziestolatek i że tych ról, które będą adekwatne do jej wieku, będzie po prostu dużo mniej. Kiedy Modrzejewska wraca po 6-7 latach do Polski, znowu jest chłodno witana, natomiast witana jest serdecznie przez polską młodzież i studentów, jak zawsze zresztą, i już po którymś spektaklu widownia płacze na jej widok, płacze na skutek tego, co robi na scenie. Też na jej cześć, na cześć jej przyjazdu, młodzież organizuje manifestacje patriotyczne i w związku z tym Helena dostaje zakaz grania na cesarskich scenach, dlatego wszystkie spektakle, które miała zaplanowane m.in. w Petersburgu, muszą zostać odwołane i ten zakaz niestety będzie trwał dożywotnie. Nic się nie będzie dało zrobić, aby przekonać władze do tego, by Helena mogła zagrać czy w Moskwie, czy w Petersburgu, czy na jakiejkolwiek innej scenie. Kiedy Helena ma 53 lata, po raz drugi zostaje babcią. O jej majątku krążą już legendy, chociaż ona sama mówi, że prawda wyjdzie na jaw po jej śmierci i że wcale tak dobrze nie jest, jeżeli chodzi o kumulowanie jakiejś fortuny. Kiedy zwołano Kongres Kobiet w Chicago w 1893 roku, Helena bierze w nim udział jako kobieta, aktorka, artystka i ma przemowę na temat właśnie zasług, miejsca, działań kobiet aktorek w świecie i także reprezentuje Polki na tym kongresie. Jej mowa, która trwała 40 minut, stała się na tyle popularna, że przedrukowano ją oczywiście w języku polskim i rozprowadzono we wszystkich zaborach, w związku z czym ta przemowa stała się niezwykle popularna i stała się również powodem, że Helena nie będzie już nawet mogła grać w Warszawie. Także pomimo tego, że stała się inspiracją dla wielu Polek, artystek, matek, stała się taką ambasadorką polskiej sztuki w świecie, to mimo to spotkała ją właśnie taka kara, że nie mogła później zagrać na warszawskich scenach, na scenie narodowej w księstwie. Jej uroda, młodość, młodzieńcza sylwetka również przechodzą do legendy. Ludzie zastanawiają się, jakim cudem kobieta po 50 roku życia wygląda na 35. Niektórzy mówili, że jej sylwetka wygląda jak u 18-letniej, zgrabnej, wysportowanej dziewczyny. Niektórzy twierdzą, że jest to kwestia tego, że mało je, dużo pije i bardzo dużo pali. Inni mówili, że kąpie się w mleku. Jeszcze inni, że na przykład co trzecią noc śpi zawinięta w jakiś bawełniany materiał nasączony oliwą, że śpi jak mumia zabalsamowana z otworem tylko na usta i nos. Natomiast niestety, kiedy Helena przekracza 54 rok życia, powoli jej kariera dobiega końca. Jej impresario nie jest w stanie załatwić trasy w Europie, więc tutaj ewidentnie widać, że jej rywalki, inne aktorki młodsze od niej grają na europejskich scenach, dla Heleny już nie ma miejsca. Oczywiście to będzie się też różnie układać każdego roku, natomiast faktycznie zbliżając się do 55 roku życia,
Powoli Helena stopuje, powoli ustępuje miejsca innym aktorkom. Jeżeli chodzi o Sienkiewicza, to on w tym czasie jest już wdowcem. Po raz drugi żeni się z kobietą, natomiast ta ucieka od niego po 2 tygodniach. No i Sienkiewicz zaczyna pisać Quo Vadis po to, żeby wylizać swoje rany, złamane serce. Kiedy Helenie nie udaje się zagrać w Europie przez 1,5 roku, wraca do Warszawy. No ale niestety właśnie okazuje się, że w Warszawie nadal trwa zakaz. Helena nie może grać, nie może też nic zrobić, żeby ten zakaz znieść. Nawet stara się o wsparcie, o pomoc amerykańskiego ambasadora mieszkającego w Berlinie, żeby ten również poparł Helenę i nawet zaprzeczył temu, co ona powiedziała na Kongresie Kobiet w Chicago. No ale niestety władza jest nieugięta, Helena jest oceniana jako zagrożenie, jako wróg. Po powrocie do Ameryki nazywają ją aktorką polityczną, zresztą ona sama mówi, że z Warszawy ją wygnano, do Rosji nie wpuszczono, z Wiednia sama zrezygnowała. No niestety nie udało się zagrać w żadnym mieście. Helena miała zaplanowaną trasę, w której miała zarobić prawie 50 000 rubli, nie zarobiła nic, także wróciła z niczym do Ameryki. Kiedy ma już 57 lat, oczywiście w Stanach gra ciągle, natomiast coraz częściej też choruje i już z każdej choroby nie wychodzi tak zdrowa, tak żywa, tak rześka jak wcześniej. Czasami zdarza się, że odwołuje spektakle, co wcześniej jej się w ogóle nie zdarzało. No i Karol też na przykład pisząc listy mówi, że boi się, że Helena już nie wróci do zdrowia, że nie wróci na scenę. I oboje, myślę, są tym mocno przerażeni, ponieważ nie mają żadnych oszczędności i tak naprawdę po 20 latach kariery, w Stanach oczywiście, Helena wciąż musi grać, musi zarabiać na ich utrzymanie, na to, żeby mieć pieniądze na bieżące wydatki. Także to wcale nie było takie oczywiste, że ona po prostu któregoś dnia zrezygnuje, bo nie będzie pozwalało jej zdrowie na to, aby dalej grała, tylko po prostu to były kwestie przymusu wręcz, ponieważ no, nie mieli płynności finansowej, nie mieli oszczędności, żeby ona mogła przejść spokojnie na emeryturę. Kiedy kończy się wiek XIX, nadchodzi nowy wiek XX, Helena nie robi nic innego, co robiła przez ostatnie kilkadziesiąt lat, czyli jest w wagonie, jedzie do Bostonu, przesypia północ. Natomiast no ona też ma świadomość, że już jako 60-latka nie będzie zdobywać XX wieku. Ten wiek zdecydowanie będzie należeć do młodszych kobiet, młodszych aktorek, ale ona nie zamierza się poddawać, jak sama mówi, zamierza grać do 80 roku życia. Zresztą nic dziwnego, ponieważ przez praktycznie ćwierć wieku czy pół wieku szła na czele najbardziej ambitnych, walecznych i niezwykle zdolnych kobiet. Kiedy Helena była już po 60 roku życia, nadal wspierała młodych twórców, nadal zachwycała się młodymi twórcami i miała też nosa do ich talentu. Między innymi w 1901 roku trafił w jej ręce wiersz Leopolda Staffa, który wydeklamowała na jakimś koncercie charytatywnym, spotkaniu charytatywnym i w ten sposób właśnie wyróżniła początkującego poetę. A drugą taką osobą w tamtym okresie był Stanisław Wyspiański, który chyba najbardziej przypadł do gustu Modrzejewskiej ze względu na to, że on reprezentował właściwie wszystko to, za czym ona tęskniła. Był wierny romantycznym ideałom, mieszkał w Krakowie, był niezwykłym poetą. Pomimo tego, że on był od niej 2 razy młodszy, Helena widziała w nim swoje oblicze. Jego podejście do sztuki, jego poezja, jego postawa, idee, które przyświecały jego twórczości, były właśnie najbliższe Helenie Modrzejewskiej i bardzo żałowała, że spotkali się w tak różnych momentach życia. On wyrażał wszystko, za czym ona tęskniła przez całą swoją karierę. Tworzył w miejscu, w którym ona zostawiła swoje serce. Właściwie realizował myśl, którą ona również chciała realizować poprzez swoją sztukę. Także była absolutnie zakochana, zafascynowana Wyspiańskim i bardzo trzymała kciuki za jego karierę. To, czego ona podobno nie mogła zrozumieć, to jego gust i jego wybranka serca, ponieważ no, Wyspiański w myśl mieszanych małżeństw ożenił się z chłopką i podobno kiedy Helena zobaczyła ją na dworcu
kolejowym jej wzrok wyrażał naprawdę ogromne zdziwienie. Natomiast kiedy Helena jest w Krakowie, gra gościnnie na deskach krakowskiego teatru, jej chrześniak Witkacy ma nakaz od ojca, żeby przychodzić na sztuki, w których właśnie Modrzejewska gra, jego matka chrzestna, ponieważ stary Witkiewicz chce, żeby syn chłonął sztukę Modrzejewskiej, chłonął jej podejście do zawodu, więc może to miało wpływ na młodego Witkacego i na jego kierunek zawodowy, może. Tymczasem Helena gra w sztuce napisanej przez genialnego Wyspiańskiego, wciela się w rolę Laodami. No niestety jej zachwyt tym autorem nie przekłada się na reakcję publiczności. Podobno w trakcie przedstawienia jedli, śmiali się, gadali, komentowali na głos sztukę. Podobno niektórzy zaczęli się śmiać i komentować, kiedy Laodamia zażynała sama barana, że jak to może być. No ale nie zniechęciło to ani Heleny, ani Wyspiańskiego do tego, żeby tworzyć. Natomiast Helena uznała, że jest to po prostu sztuka za trudna dla krakowskiej publiczności i absolutnie nie brała pod uwagę tego, że wartość dramatów Wyspiańskiego jest mała. Kiedy Helena żegna się ze sceną polską, wraca do Stanów, jako relikwie bierze ze sobą garść ziemi małopolskiej, jej mąż zabiera garść ziemi z Wielkopolski i tak jadą do swojej willi w kanonie Santiago i tam spędzają kolejne lata. Natomiast jeżeli chodzi o jej syna, to on w tym czasie zostaje uznany za najwybitniejszego konstruktora mostów, także zapisał się w historii Stanów Zjednoczonych jako jeden z najśmielszych konstruktorów epoki żelaza i stali. W 1903 roku, kiedy Helena wraca do Ameryki, okazuje się, że początek wieku dla teatru amerykańskiego i dla aktorów jest naprawdę bardzo trudny. Kilkaset trup teatralnych zostaje rozwiązanych, kilka tysięcy aktorów zostaje bez pracy, wielu z nich przenosi się do Nowego Jorku w celu znalezienia jakiejkolwiek pracy, szukając nowych agentów i możliwości zatrudnienia się. Helena chce w związku z tym sprzedać rancho i wrócić do kraju. Niestety nie znajdują nabywców, więc zostają w swojej willi. Przyjeżdża do nich Paderewski, odwiedza ich. Wydaje mi się, że dla nich było to też bardzo ważne, ponieważ po pierwsze potrzebowali towarzystwa, po drugie młodych sił, by móc utrzymać willę. Paderewski zresztą w Ameryce zrobi bardzo dużo dla Polski, ponieważ między innymi zostanie premierem polskiego rządu wyzwolonej Rzeczpospolitej. A jeżeli chodzi o relacje między Paderewskim a Modrzejewską, to on jest jej niezwykle wdzięczny, ponieważ to ona pomogła mu w pierwszych latach jego nauki i kariery. I jak powie na jubileuszu, który zresztą sam zainicjował, jest niezwykle dumny z tego, że jest Polakiem, ponieważ właśnie Modrzejewska również należy do tego narodu. I właśnie dzięki Paderewskiemu, który nie chciał, żeby gwiazda Modrzejewska, Modrzejewska gasła w zapomnieniu, powstał benefis, oficjalne zakończenie kariery wielkiej gwiazdy. Takie przyjęcia w Stanach organizowano dla najwybitniejszych artystów. Helena w trakcie zagrała Lady Macbeth, Marię Stuart. Podobno owacje trwały przez 7 minut. Natomiast na koniec Modrzewska powiedziała, że w aktorstwie wcale nie chodzi właśnie o aplauz, tylko o to, żeby trwać, istnieć w pamięci, w sercach widzów. I że ona jest niezwykle wdzięczna Bogu, życiu, ludziom za to, że tak wielką karierę zrobiła. A jeżeli chodzi o miejsce, to też to jest takie symboliczne miejsce, ponieważ na tej scenie ona właśnie grała w minionych latach Hamleta Stulecia z niezwykłą obsadą i w momencie, kiedy ona miała ten benefis, kiedy miała 65 lat, kiedy żegnała się ze sceną, nikt z tamtej obsady już nie żył. Jeden aktor podobno przeniósł się w góry, zrezygnował z aktorstwa, natomiast ona jako jedyna wciąż była czynną aktorką, ponieważ od czasu do czasu grywała. Także była to niezwykle silna kobieta. Helena wciąż stara się o to, żeby sprzedać rancho i mieć w związku z tym stały dochód, nie musząc grać. No ale póki rancho nie jest sprzedane, ona rozpoczyna swój 22 tour, także pomimo tego, że oficjalnie się już pożegnała w Nowym Jorku ze sceną, mimo wszystko wraca na scenę.
Znowu próby, znowu intensywnie, znowu ma swój wagon. Tym razem podróżuje wagonem tęcza, dużo bardziej skromnym, trochę brudnym. No na pewno nie przypomina takich pałaców, jakimi wcześniej podróżowała. Zresztą sama mówi o tym, że wcześniej było ją stać na to, żeby zerwać kontrakt, teraz nie stać jej na to, żeby chociażby wrócić do kraju, czy też zerwać tour. Spotyka się też z pierwszą tak bezlitosną krytyką. Między innymi ktoś o niej pisze, że jest cieniem kobiety, cieniem artystki, że przykro patrzeć, jak kobieta, która była ozdobą sceny, która swoją urodą, talentem zachwycała publiczność, teraz jest cieniem człowieka. Myślę, że były to bardzo złośliwe komentarze, bardzo niesprawiedliwe i okrutne. Natomiast jeżeli chodzi o Modrzewską, ona nie zwalniała tempa i na przykład grała w tym czasie charytatywnie na rzecz ofiar kataklizmu w San Francisco. W końcu rancho udaje się sprzedawać. Helena opuszcza to miejsce bez sentymentu i bez żalu, pomimo tego, że przez wiele lat był dla niej azylem, domem, fantastycznym miejscem, które obrosło w legendę, które utrzymywało jej status gwiazdy i które okazało się największą, najlepszą rezydencją, na jaką była w stanie sobie pozwolić jakakolwiek amerykańska czy światowa gwiazda. Posiadłość udaje się sprzedać za $120,000, więc była to naprawdę bardzo dobra inwestycja. No i oboje, myślę, i Modrzejewska, i Karol mogli odetchnąć z ulgą, ponieważ ich starość, ich emerytura była w końcu zabezpieczona, a Helena w końcu mogła na spokojnie przestać grać, o czym od wielu lat już marzyła. Helena od razu pisze testament, zapisuje wszystko mężowi oraz swoim dzieciom. Chrześniakom nie zapisuje nic, co skomentował Witkacy. Przecież była moją matką chrzestną i nic mi nie zapisała. Natomiast mi się wydaje, że nikt nie mógł mieć pretensji czy roszczeń do jej majątku, jej pieniędzy, ponieważ ona i tak wspierała mnóstwo ludzi w trakcie swojej kariery. No ale może właśnie dlatego, że była tak dobra i hojna, ludzie myśleli, że, czy jej bliscy, przyjaciele z jej otoczenia myśleli, że również zapisze im jakieś pieniądze. Helena, kiedy sprzedaje farmę, dostaje też propozycję grania w trasie za bardzo dobre pieniądze, na bardzo dobrych warunkach, natomiast miałyby być to wodewille. Więc pomimo kuszącej propozycji Helena odmawia, ponieważ jak sama twierdzi, nie po to całą karierę szła drogą dramatyczną, tragiczną, żeby na koniec wrócić do tego, co robiła na prowincji w Polsce. Więc nie było sensu wracać do repertuaru, od którego całe życie uciekała. Ostatecznie na amen, chociaż nie do końca, żegna się ze sceną w 1907 roku, ma 67 lat. Nie wiadomo gdzie dokładnie, nie wiadomo w jakim mieście, natomiast na pewno pracowała nadal bardzo intensywnie. Kiedy Helena właśnie ma 67 lat, rezygnuje z grania, ponieważ nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że zdrowie nie pozwala jej tak intensywnie pracować i tyle podróżować. Przenoszą się z Karolem do Tustin, gdzie budują mały domek. Natomiast wraca na scenę w wieku 69 lat, po miesiącu staje się prababcią, także gra już jako prababcia. I kiedy wycofuje się powoli ze sceny, mówi o sobie, że uważa siebie za wybitnie tragiczną aktorkę, która osiągnęła i doszła do takiego miejsca w swojej karierze, które w młodości wydawało się zupełnie nieosiągalne. I że za całą drogę, którą przeszła, jest niesamowicie wdzięczna Bogu, życiu i ludziom. Helena Modrzejewska była aktorką przez 46 lat. Przez 46 lat była wielką gwiazdą. Zagrała w około 6 000 spektakli, wcielając się w około 300 ról. Zagrała w 300 różnych sztukach. Najczęściej grywanymi przez nią rolami była schillerowska Maria Stuart, potem Lady Macbeth, Adrianna, Kameliowa. Z 15 najczęściej granych ról aż 9 było właśnie z Szekspira, co na tamten moment, na tamte czasy było niespotykane. Także spokojnie można powiedzieć, że jej cel, życiowa misja, zawodowa misja, aby stworzyć karierę szekspirowską udała się i zdecydowanie ta kariera była bardziej szekspirowska niż dolarowa. Na polską scenę wracała 7 razy. Jeżeli chodzi o miejsca, w których najczęściej grała, była to Warszawa, potem Nowy Jork, Londyn, Kraków, San Francisco, Chicago, Czerniowce również.
Także no, niezwykła kariera, doceniana, kochana w każdym miejscu, w którym się pojawiła. Niestety w marcu 1909 roku zapada na ciężką chorobę. Okazuje się, że jest to choroba Brighta. Swoją drogą jej pierwszy partner zmarł na tę samą chorobę 8 lat wcześniej. Okazało się, że właśnie to był powód, dla którego ona tak często przez wcześniejsze lata się przeziębiała, bardzo często chorowała. Czasami zdarzało się, że zasypiała nad pisanym pamiętnikiem albo przed wejściem na scenę. Także jej zdrowie było w tamtym okresie dość słabe. I niestety po 7 dniach walki umiera 8 kwietnia 1909 roku. Jej ostatnią wolą jest spocząć w Krakowie i tak się dzieje. Jej pogrzeb trwa łącznie 100 dni. Helena spoczywa na cmentarzu rakowieckim w Krakowie, niedaleko Teatru Słowackiego, obok swojej matki. Słowa Henryka Sienkiewicza o Helenie Modrzejewskiej, że jest to gołąb o orlich skrzydłach, myślę, że jest bardzo trafnym i chyba najlepszym określeniem, jaką kobietą, jaką artystką była Helena Modrzejewska. Zresztą właśnie to zdanie jest mottem książki Józefa Szczublewskiego Modrzejewska, życie w odsłonach, którą tutaj przywołuję. Wydaje mi się, że obok niezwykłej wrażliwości, dobroci, szczerości i prawdy, którą Helena Modrzejewska w sobie niosła, była niezwykle silną osobowością, zdeterminowaną, konsekwentną, pracowitą, która porażała ludzi swoją wewnętrzną mocą. Także myślę, że śmiało można powiedzieć, że Helena wciąż żyje w sercach ludzi, że jej sztuka jest nieśmiertelna. Mam nadzieję, że zainspiruje Was do tego, aby szukać głębiej, czytać więcej na temat tej niezwykłej kobiety, niezwykłej artystki. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. W kolejnym pojawi się inna polska wielka artystka, która żyła i tworzyła na przełomie XIX i XX wieku, także zapraszam serdecznie.